dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tak sobie myślę, dzisiaj mam przyjemność gościć mojego wieloletniego przyjaciela, pastora Wojtka Włocha. Witam Cię serdecznie. Witam. I pomyślałem sobie, że korzystając z tej okazji, moglibyśmy porozmawiać trochę o naszym powołaniu, zwłaszcza, że obaj mamy przed sobą za niedługo rocznicę naszej służby. Ja w tym roku będę miał 20 lat, a Ty w przyszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, 25. Myślę, że to jest jakiś przyczynek do tego, żeby sobie chwilę porozmawiać na temat tego, jak rozumiemy powołanie i jak je przeżyliśmy. To korzystając z okazji, że jestem gospodarzem, chciałem Ciebie zapytać o to, czy mógłbyś w paru zdaniach powiedzieć, jak przebiegało powołanie Ciebie do służby, jak Ty to przeżyłeś? To jest bardzo dobre pytanie i wielokrotnie o tym myślałem i odkąd sięgam pamięcią, tak naprawdę moje całe życie chrześcijańskie jest związane z tym tematem powołania. Dlatego, że moje spotkanie z Bogiem, moje nawrócenie, ono przebiegało w taki sposób dla mnie niezwykły, bardzo osobisty. Dlatego, że to było bardziej spotkanie z żywym Bogiem niż z pewnym przesłaniem. I tak naprawdę najpierw spotkałem żywego Boga, uświadomiłem sobie, że Bóg jest żywy, że On jest prawdziwy i to było takie odczucie, można powiedzieć nawet wręcz mistyczne, fizyczne. A dopiero potem zacząłem się zastanawiać, co to tak naprawdę oznacza i czym jest Ewangelia. I tak naprawdę, kiedy już zaprosiłem Boga do swojego życia, nagle do mnie dotarło, że jest coś takiego jak oddanie swojego życia Bogu, jak powierzenie życia Bogu. I to było bardzo ciekawe, bo to zajęło, jak myślę, jakieś 2 tygodnie, kiedy myślałem o tym. I nagle uświadomiłem sobie, i to był taki niezwykły moment, bo uświadomiłem sobie, że powinienem powierzyć swoje życie Bogu i to nie jest powierzenie czegoś na pół roku, na rok, czy w jakiegoś kawałka życia, tylko naprawdę to jest powierzenie swojego życia Bogu. I pamiętam, ja byłem wtedy katolikiem, to był czas, kiedy moje początki to była katolicka odnowa charyzmatyczna. I pamiętam, to był dzień, kiedy postanowiłem pościć i modlić się cały dzień. Chodziłem po mieście, poszedłem modlić się do jednego z kościołów krakowskich. I tam nagle uświadomiłem sobie tak bardzo mocno, że to nie są żarty, że ja naprawdę oddaję swoje życie Bogu. I pamiętam, że pomodliłem się, stawiając Bogu warunek. Powiedziałem: Boże, ja Tobie powierzam moje życie, oddaję je w Twoje ręce, ale pod jednym warunkiem, że pozwolisz mi sobie służyć. I to jest ciekawe, bo potem gdzieś to zapomniałem o tym. I po wielu latach, kiedy zadawałem sobie pytanie o tak naprawdę, jaki jest sens mojego życia, po co ja naprawdę żyję, jaki jest sens mojego życia z Bogiem, modliłem się i Duch Święty przypomniał mi ten moment i przypomniał mi ten mój warunek, który postawiłem Bogu. I tak naprawdę od samego początku sytuacji, w których Bóg mnie stawiał, czy też stawiali mnie moi liderzy we wspólnocie, ciągle miałem wyzwania właśnie związane z tym, że powinienem służyć Bogu i powierzać Mu swoje życie. Także muszę powiedzieć, że w moim przypadku to było od pierwszego praktycznie dnia, od pierwszych chwil, kiedy spotkałem się z Bogiem, to była ta myśl o tym, że po to żyję, żeby Mu służyć. To ciekawe. U mnie to przebiegało może trochę inaczej, ponieważ ja myślę sobie, że rzeczywiście jakaś świadomość Boga towarzyszyła mi. No, ponieważ jak wiesz, byłem sierotą od 7 roku życia, więc przeżywałem głęboką traumę, przez wiele lat życzyłem sobie śmierci i pamiętam, dzisiaj mogę to powiedzieć, bo wtedy tego tak może nie rozumiałem, że Bóg do mnie przemówił, że nie można po prostu tak żyć. I w jakiś sposób pchnął mnie do tego, żeby w ogóle się życiem zainteresować. No i jak przeprowadziłem się do Wrocławia, poznałem moją żonę. Chcieliśmy się pobrać, więc poszedłem do wojska, żeby odbędnić służbę, która wtedy była obowiązkowa. I ona w czasie mojej służby się nawróciła i zaczęła głosić do mnie Ewangelię. Więc pamiętam do dzisiaj, że
Wygrałem z nią wszystkie dyskusje i przegrałem najważniejszą wojnę. Bo ona cały czas wracała do Jezusa, mimo że przekonałem ją, że on nie ma racji, że nie ma argumentów i tak dalej. I pamiętam, jak któregoś dnia, kiedy ona o tym nie wiedziała, zdecydowałem się, że na którejś przepustce pojadę z nią do kościoła. I to jest coś, co wyryło się w mojej pamięci i nigdy tego nie zapomnę, ponieważ wszedłem na nabożeństwo, wtedy jeszcze w wynajętym kinie. Nabożeństwo się już zaczęło, było uwielbienie. Wszedłem na salę i stanąłem sobie z założonymi rękami i pomyślałem sobie, że na emocjonalizmie to mnie nikt nie weźmie. Ja sobie tu przyjdę, zobaczę, co oni tutaj opowiadają. Uwielbienie się skończyło i pamiętam, jak poprzedni pastor właśnie Frank Olszewski wyszedł za kazalnicę. Trochę się podparł, wziął mikrofon do ręki, a ja spojrzałem na niego i pomyślałem sobie, no teraz to on będzie przekonywał nas wszystkich, jaka to ich wiara jest dobra. A on tak popatrzył na salę i powiedział, jeśli myślisz, że my tu kogoś chcemy przekonywać, to się mylisz, bo my tutaj chcemy głosić Jezusa. I to jest ciekawe, bo ja nic więcej nie pamiętam z tego nabożeństwa. Naprawdę literalnie nic. I cały czas się zastanawiam, jak to się stało, że on był w stanie po prostu przemówić do moich myśli. I to chyba trwało może jeszcze potem pół roku. W jaki sposób Bóg otworzył moje serce przez to wydarzenie, gdzieś złamał ten mój opór. I przyjąłem Ewangelię, nawróciłem się i rzeczywiście pamiętam, że to było świadome takie oddanie życia Jezusowi, a nie myślałem na początku o służbie, ale chyba bardziej miałem takie głębokie pragnienie, że chcę Bogu służyć w jakikolwiek sposób. Więc ponieważ wtedy już Kościół w jakiś sposób funkcjonował, no to sprzątałem w kościele, pomagałem, gdzieś tam prowadziłem uwielbienie i cały czas gdzieś takie toczyłem rozmowy z Bogiem o służbie. I chyba pamiętam, jak kiedyś, to było takie też zabawne, modliłem się i mówię, Boże, kiedy Ty mnie powołasz, kiedy Ty po prostu mnie wprowadzisz do służby, a Bóg do mnie powiedział, robię co mogę. To było zabawne. Dzisiaj sobie myślę, że naprawdę Bóg mnie wprowadził do służby najszybciej jak mógł.